Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Czołem Rebelio, ja się nazywam Joanna Prokop, a ze mną dzisiaj z gorącym komentarzem pan sędzia Igor Tuleja. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry. Ja szybko przedstawię: sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz członek Stowarzyszenia Justicja. Panie sędzio, poprosiliśmy pana o komentarz, bo w dniu dzisiejszym, czyli 17 maja, trafiłam na wpis pani prokurator Ewy Wrzosek, którą bardzo lubimy, bardzo pozdrawiamy. Niestety pani prokurator nie zgodziła się na komentarz, ale chcielibyśmy to wyjaśnić, bo wpis jest niepokojący. Ja go może przeczytam, dobrze? Pani Ewa Wrzosek napisała: czy sąd dyscyplinarny przy prokuratorze generalnym uznał mnie wczoraj winną i ukarał za naruszenie dobrego imienia prokuratury Ziobry? Tak. Czy podzielił tym samym opinię prokuratury Święczkowskiego, która wniosła to oskarżenie? Tak. Czy wyszłam z posiedzenia sądu dyscyplinarnego, gdy ten uzasadniał, dlaczego to ja, a nie ówczesne kierownictwo prokuratury, uchybiłam godności prokuratora? Tak. Czy to koniec tej sprawy? Nie. Panie sędzio, o co chodzi? Znaczy, wiemy na pewno, że zebrał się sąd dyscyplinarny utworzony z prokuratorów i osądził panią Ewę, że naruszyła godność prokuratury pana Ziobry. Ale nic więcej nie wiemy. Gdybyśmy ograniczyli się do ironii, to moglibyśmy pogratulować panu profesorowi Bodnarowi, ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu, że w maju 2025 roku udało mu się w końcu ukarać jakiegoś prokuratora. Tylko że to jest właśnie pani prokurator Ewa Wrzosek, która jest symbolem walki nie tylko o niezależną prokuraturę, ale też zawsze stała pod sądami, kiedy sądy były atakowane. Jest jedną z obrończyń praworządności w naszym kraju. Ale możemy sobie darować sarkazm i przedstawić fakty. Nie wiem, czy jeszcze państwo pamiętają sytuację z stycznia 2022 roku, kiedy zostaje zatrzymany Mata, syn profesora Matczaka. Mata zostaje zatrzymany z kolegą i policjanci znajdują przy nich znikome ilości marihuany. Mata ma chyba troszeczkę więcej niż 1 gram, jego kolega mniej niż pół grama i zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z osobami niekaranymi, kiedy ewidentnie takie ilości marihuany, miękkiego narkotyku, to są ilości nieznaczne. Jak wynikało z wyjaśnień tych chłopaków, one były przeznaczone na własny użytek. Prokuratura zgodnie z prawem jak najbardziej mogła umorzyć już na tym etapie po zatrzymaniu tych chłopaków to postępowanie karne. I w tego rodzaju sprawach tak się one właśnie kończą, że prokuratura po prostu umarza to postępowanie, no bo nie ma żadnego interesu w tym, żeby ścigać takie osoby i stawiać je przed sądem karnym. Natomiast z uwagi na to, że Mata jest synem pana profesora Matczaka, osoby od zawsze zaangażowanej w obronę praworządności, profesor Matczak jest autorytetem dla wielu prawników, dla większości prawników. A Mata też jest pewnie symbolem dla tego młodego pokolenia. Natomiast w czasach Zbigniewa Ziobry oczywiście to była świetna okazja,
żeby korzystając z okazji zaatakować i samego Matę i również jego ojca, czyli pana profesora Matczaka. I w tak absurdalnym stanie faktycznym skierowano akt oskarżenia do sądu. Akt oskarżenia został sporządzony przez asesora prokuratorskiego, czyli takiego młodego prokuratora, który no jeszcze nie jest prokuratorem, jego praca jest oceniana, nie jest pewnie w pełni niezależnym prokuratorem. Po wpłynięciu tego aktu oskarżenia do sądu, oczywiście wszystkie media nagłaśniały historię, opisywały, atakowały i samego Matę, i jego ojca, czyli profesora Matczaka. Sprawa zakończyła się tak, jak powinna się zakończyć w momencie, kiedy te materiały trafiły do tego asesora prokuratorskiego, czyli sąd rejonowy po prostu umorzył postępowanie, a w maju 2023 roku zażalenie prokuratora na to umorzenie nie zostało uwzględnione i prawomocnie to postępowanie zostało właśnie zakończone umorzeniem. Pani prokurator Wrzosek po zatrzymaniu Maty, nagłośnieniu tej sprawy i skierowaniu aktu oskarżenia do sądu na Platformie X skomentowała, że akt oskarżenia jest po prostu za nazwisko i jak zauważyła, przy takiej ilości tego rodzaju sprawy są umarzane. Natomiast asesor wykonywał po prostu polecenie. Taki był komentarz pani prokurator Wrzosek. Za ten komentarz w listopadzie 2023 roku został skierowany wniosek do sądu dyscyplinarnego, że pani prokurator zachowała się nieetycznie, nie powinna komentować tej sytuacji. Jak się okazuje, kilka dni temu sąd dyscyplinarny ukarał panią prokurator, udzielił jej upomnienia. No i to jest po prostu bulwersujące, bo jak najbardziej cały komentarz prokurator Wrzosek był słuszny. Nie jest to moja ocena, ale tak rozstrzygnął ostatecznie sąd i ewidentnie sprawa miała charakter polityczny i chodziło tak naprawdę i o samego Matę, i o jego ojca. I w czasach pana ministra Ziobry ta prokuratura była traktowana w sposób instrumentalny, między innymi właśnie do pognębienia krytyków czy przeciwników ówczesnej władzy, a takimi osobami był i sam profesor Matczak, i jego syn. Właśnie, panie sędzio, bo na początku pan mówił bardzo ładnie o pani prokurator Ewie Wrzosek i my się podpisujemy pod tymi słowami. Ja osobiście uważam panią prokurator Ewę Wrzosek za prokurator niezłomną, tak jak pana za sędziego niezłomnego. Ja to będę powtarzała. Ja wiem, że ja to powtarzam na każdej audycji z państwem, ale ja to będę powtarzała, bo uważam, że to jest ważne. I teraz tak, to co pan powiedział, czyli młody Mata został złapany przez policję, jak pewnie mnóstwo młodych ludzi, ale zostało to wyłuskane, ponieważ nazwisko się pojawiło, tak? Po to właśnie, żeby... Oczywiście, że tak. Wypowiedź pani prokurator nie była przypadkowa, bo pani prokurator od zawsze była zaangażowana w walkę o niezależność prokuratury, o praworządność w naszym kraju. Przypomnijmy sobie, że jeszcze parę lat temu naprawdę była garstka prokuratorów, którzy nie bali się powiedzieć nie. To była pani prokurator Wrzosek i jej przyjaciele z Lex Super Omnia. Niewielu było prokuratorów, którzy z otwartą przyłbicą potrafili się postawić reżimowi. Natomiast dzisiaj rzecznik dyscyplinarny, mianowany już przez pana profesora Bodnara, podtrzymuje ten wniosek o ukaranie. Prokuratorzy, którzy zasiadają w tym sądzie dyscyplinarnym, wymierzają jej karę upomnienia.
Jestem ciekawy, co oni robili jeszcze parę lat temu. Czy razem z panią prokurator Wrzosek i prokuratorami z Lex Super Omnia stali pod sądami, bronili praworządności. Wszystko jest postawione na głowie. Nie powinno tak być. Pomimo tego, że ten sąd dyscyplinarny wymierzył najłagodniejszą karę dyscyplinarną, karę upomnienia, ale tak naprawdę nie ma znaczenia, bo tak jak powiedziałem, no mamy maj 2025 roku i ukaranie prokurator Wrzosek za odwagę, bo tak naprawdę taki komentarz wówczas wymagał odwagi. No jest policzkiem wymierzonym nie tylko pani prokurator Wrzosek, ale tym wszystkim ludziom, którzy trzymali za nią kciuki, kiedy była zesłana gdzieś tam w głąb Polski. Tym wszystkim ludziom, którzy brali udział w solidarnościowych demonstracjach pod prokuraturą krajową, gdzie była wówczas wzywana. Tym wszystkim ludziom, którzy wysyłali do niej kartki poparcia i tym wszystkim ludziom, którzy po prostu mieli w tych trudnych czasach w sercu praworządność. No, jest to całkowicie niezrozumiałe i bulwersujące. Właśnie, panie sędzio, bo ja bym chciała, czy ja dobrze pana zrozumiałam. Mamy sytuację, gdzie pani prokurator Ewa Wrzosek publicznie krytykuje ręczne, polityczne działanie prokuratury w związku Ministra właśnie z Ziobry. tak, dokładnie. I druga sprawa, ta dyscyplinarka za to jest częścią represji, była częścią represji, Oczywiście, że tak. którym pani prokurator została poddawana przez lata, tak? Bo ona miała tam ileś tych różnych Oczywiście, sytuacji. że tak. Oczywiście, że tak. I teraz ta represja, panie sędzio, właśnie i teraz ta represja znajduje jakby swój koniec, bardzo, bardzo zły dla pani prokurator, bardzo krzywdzący dla pani prokurator już w tej naszej wolnej Polsce, teoretycznie wolnej od reżimu i teoretycznie wolnej od, jak to było, jak się mówiło na ziobrystów, że to są egzekutorzy Ziobry, tak, ci, którzy współpracowali. A do tego jeszcze, panie sędzio, bo to jest też ważne pytanie, czy prokurator, czy sędzia może się wypowiadać? Ja uważam, że tak samo jak wojskowy. Jeżeli widzi, że to jest bardzo niedobre, prawda? Państwo, pani prokurator w Lex Super Omnia, państwo w Stowarzyszeniu Justicja bardzo często zabieraliście głos i w tym nie ma nic złego. Oczywiście, że tak. Wypowiedź pani prokurator Wrzosek na X-ie wpisywała się w debatę publiczną na temat właśnie praworządności. Była elementem walki i obrony tej niezależności prokuratorskiej, która w ostatnich latach po prostu została stłamszona. I sprawa karna wytoczona Macie pokazuje jakby patologię ówczesnej prokuratury, która była wykorzystywana właśnie jako ślepe narzędzie do tego, żeby oponentów wówczas rządzących po prostu gnębić. I to było jeszcze o tyle podłe, że żeby uderzyć w profesora Matczaka, zaatakowano jego syna. I też pewnie chodziło o takie, już nie chcę wyjść na dziadersa, ale zdyscyplinowanie tych wszystkich młodych, łącznie z samym Matą, który był zawsze i bardzo dobrze krytyczny wobec rzeczywistości. Wierzę, że też patrzy z dystansem na to, co się dzieje dzisiaj w Polsce. Natomiast rzeczywiście postępowanie, które zostało wszczęte, zainicjowane przeciwko pani prokurator Wrzosek za czasów ministra Ziobry, znalazło swój smutny finał za czasów ministra Bodnara. Wydaje mi się, że tak absolutnie nie powinno być. Nie wiem, jak można zakończyć
ten nasz krótki komentarz, może po prostu cytując samego Matę, że rzeczywiście dożyliśmy chyba takiej chwili, że Temida znów musi wytrzeć coś z brody, bo inaczej się tego nie da ocenić, co się wydarzyło i co spotkało Ewę Wrzosek. Bo tak naprawdę to nie jest jakieś ukaranie pani prokurator, tylko to jest jakby ukaranie nas wszystkich. No wychodzi na to, że jesteśmy frajerami, bo staliśmy pod tą prokuraturą. Broniliśmy prokuratorów z lex super omnia i w maju 2025 roku Ewa Wrzosek za słuszne słowa została po prostu upomniana, a ci, którzy ją ścigali, do tej pory im nie spadł włos z głowy. Nie wiem, czy... A my znamy skład tego sądu dyscyplinarnego, mam tutaj na myśli, no jakby... No pewnie tak, pewnie jest to do ustalenia. Natomiast ja nie znam. No. Też nie chodzi o nazwiska, tylko no, o to, co się wydarzyło. O przynależność, dlatego że mówi się o tym, że ta prokuratura nie została oczyszczona cały czas, tak? Że są przy tych dużych sprawach są powoływani, proszę mnie poprawić, rzecznicy dyscyplinarni ad hoc, tak? Ale przy tych innych sprawach cały czas są tam egzekutorzy Ziobry jeszcze. No tak, no jakby sytuacja Ewy Wrzosek też pokazuje, że znacznie trudniej jest prokuratorom niż sędziom i na to zwracaliśmy uwagę od zawsze, że w Konstytucji mamy sądy, mamy sędziów, natomiast prokuratorów w Konstytucji nie ma, że w tych newralgicznych sprawach dotyczących sędziów, no to rzeczywiście pan minister Bodnar potrafił powołać rzeczników ad hoc, którzy pozabierali sprawy rzecznikom Radzikowi czy Schabowi. Natomiast to, co się wydarzyło w prokuraturze, nie wiem, czy minister, pan profesor Bodnar nie kontroluje tego, nie ogarnia tego, co się dzieje. Może rzeczywiście to jest argument za tym, że jednak jak najszybciej trzeba rozdzielić te funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Panie sędzio, bardzo dziękuję za wytłumaczenie całej tej sytuacji, bo wpis rzeczywiście nas wszystkich zaniepokoił. Ja tylko powiem, że pod wpisem jest bardzo dużo słów wsparcia dla pani prokurator Ewy Wrzosek. My również wspieramy i jak pan może od nas, od Radia Rebeliant przekazać, że jesteśmy z panią prokurator i wspieramy. Moi drodzy słuchacze, dzisiaj waszym moim gościem był pan sędzia Igor Tuleja. Panie sędzio, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Szanowni widzowie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Radia Rebeliant. To bardzo pomaga tym wszystkim ludziom, którzy swój wolny czas, swoją energię, swoje pieniądze też przeznaczają na to, żeby tworzyć dla Państwa to wspaniałe radio, ten wspaniały kanał, tą wspaniałą telewizję i przekazywać Wam bieżące informacje. Subskrypcja nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć tam odpowiedni guziczek, a oni dzięki temu mogą rozwijać Radio Rebeliant. Także jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję, lajki i pełne wsparcie dla rebeliantów.